No i statek nam odpłynął. Niestety stało się jak się stało. 6:30 było napisane, było 5:55, że coś zmienili, no to przyszliśmy. 5:45 w sumie, w kolejce staliśmy jeszcze, żeby odebrać bilety i już powiedzieli, że jesteśmy za późno. Ale możemy poczekać, może nas wpuszczą z kolejnym. Dostaliśmy takie bilety, że po prostu jak będzie miejsce, to nas wpuszczą. Mam nadzieję, że się to uda. Ale mamy farta. Udał. Farta, nie farta. Wtedy się nie udało, byliśmy ostatni, których nie wpuścili na dodatkowej liście, a teraz powiedzieli, tylko 6 zostało miejsc i my akurat byliśmy pierwsi, nam się udało wejść. Także płyniemy do Alcatrazu, moi drodzy. Alcatraz to dawne więzienie federalne położone na wyspie w Zatoce San Francisco, które działało od 1934 roku aż do 1963. Trafiali tu najgroźniejsi przestępcy w Stanach Zjednoczonych, w tym słynny gangster Al Capone. Więzienie słynęło z wyjątkowo surowych warunków i było uważane za miejsce, z którego ucieczka jest praktycznie niemożliwa. Lodowata woda, silne prądy i rekiny w zatoce skutecznie odstraszały więźniów od prób wydostania się na wolność. Dziś Alcatraz jest jedną z największych atrakcji turystycznych San Francisco i rocznie odwiedzają ją setki tysięcy osób. Więzienie, z którego nie dało się uciec. A jednak trzem prawdopodobnie się udało uciec, ale nigdy ich nie znaleźli. Podobno kiedyś wysłali tylko list, że żyją. Czy się udało, czy nie? Nikt tego nie wie. Ale ciekawa historia. Pamiętacie, jak w pierwszym odcinku mówiłem, że to jest wieczna mgła? Właśnie zaczyna się już robić nad miastem. Ale to jest widok dziwny. No i tam widać Alcatraz. Czy widać, jak nie widać? Też już mgła jest nad nim. Musiałem kupić aż bluzę, bo tak wieje, jest tak zimno, a na wyspie to już w ogóle będzie na pewno dużo zimniej. Ta wyspa w ogóle jest znana z tego, że jest zimna. Dlatego więźniowie na przykład, którzy byli tam w celach ulokowanych wyżej, woleli, żeby ich przenosili na dolne, bo w tych na górze było podobno za zimno. Ale się pogoda zmieniła. Właśnie, się woda wlewa aż. Delfiny były, o patrzcie. Na wyspie mieszkały także rodziny strażników, dla których życie obok więzienia było codziennością. Najsłynniejsza ucieczka miała miejsce w 1962 roku, kiedy 3 więźniów zostawiło w łóżkach manekiny, by zmylić strażników. Do dziś nie wiadomo, czy udało im się przeżyć, czy też zginęli w zimnych wodach zatoki. Ta tajemnica sprawiła, że Alcatraz na zawsze stało się symbolem legend i niedopowiedzeń. Przerażająco to wygląda, że taka pogoda się zrobiła. Właśnie czytałem, że lepiej wziąć wieczorne te rejsy. Droższe są, ale lepsze te, bo klimat jest zdecydowanie lepszy, jest taki, wiecie, bardziej mroczny. No i to prawda. Bardzo mrocznie to wygląda. No i dopływamy. Ale czuć tu coś takiego, że naprawdę straszne. Trafiali to tacy najgroźniejsi przestępcy. W tej wycieczce, którą bierzecie wieczorną, to podobno więcej miejsc się odwiedza tam w środku, co jest też na pewno plusem. No i ten klimat. Wiecie, cały dzień tu była piękna pogoda, słońce, a teraz tylko tu przypłynęliśmy i nagle ta mgła się pojawiła i taki to zrobiło klimacik, że o. A wiecie, że Alcatraz należy do Parku Narodowego? Jesteśmy w Parku Narodowym Golden Gate. Ale jest klimat. Ta mgła naprawdę robi taką robotę.
Ogólnie wam powiem też jak tutaj z biletami, bo my na przykład mieliśmy problem z naszych kart zarezerwować normalnie przez stronę Alcatraz bilety, które były chyba za ten, co my teraz jesteśmy, to było $60 kosztowało, bo to jest droższy. Droższy ten tur. Dlatego musieliśmy rezerwować przez Get Your Guide i tam płaciliśmy po $100. No różnica spora, no ale i tak nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy to zrobić, a chciałem poprosić kolegę, który po prostu tu mieszka, żeby mi zapłacił amerykańską kartą. To też było napisane, że tak nie można, bo później mogą chcieć zweryfikować, czy to na pewno... A nie, tam było tak, że osoba, która płaci, musi tutaj być. Także nie było wyjścia i musieliśmy wykupić droższą, ale chciałem tu zawsze przyjechać. Welcome, folks. You have one more hill to go. No i wchodzimy. Główne więzienie. Tutaj prysznice były. Patrzcie, możecie zobaczyć, jak wyglądały cele. Łóżko, kibel, umywalka i stolik. Tragedia w czymś takim mieszkać, co? Bo no, nagrodę tego się nie dostawało. No ale i tak No. jest taki, że pojedyncze, nie? To chyba lepiej, czy nie lepiej więcej. No bo lepiej z kimś, bo samemu to zwariujesz później. Bo fajnie się do kogoś odezwać zawsze. Chociaż tutaj i tak byli tak, że mogli ze sobą gadać, ale się nie widzieli. Przedtem wam źle powiedziałem. Więźniowie prosili, żeby ich przenosić z górnych cel. Z dolnych cel do górnych. Ze względu na to, że to właśnie im niżej, tym było zimniej. Tak to wyglądało. Czytałem gdzieś, że więźniowie nie narzekali na to, jak byli tutaj traktowani. Że podobno niektórzy nawet chcieli tutaj trafić. Cela to tutaj w bloku B i C, no to chyba gdzie jesteśmy, miała 1,50 m na szerokości, długości 2,70 m, czyli 1,50 m na 2,70 m. I tutaj więźniowie jak byli w tym bloku, no to mogli wychodzić na wspólny posiłek, a za to jak byli już w bloku D, no to już nie było takiej możliwości. Czyli tam byli ci tacy naprawdę najbardziej niebezpieczni. Jak byliście w B albo C, to mogliście nawet na boisko wyjść. Ale podobno było tam okropnie zimno i ciężko do wytrzymania. Ale wieje. Taki spacerniak. No, w bloku B i C znajdowało się 336 cel. Czyli tu, gdzie jestem teraz. Dobra, teraz wchodzę do bloku D, gdzie znajdowały się 42 cele. Ten blok był przeznaczony dla tych najgroźniejszych, których nie wypuszczali. O, są tam jakieś zdjęcia. Zaraz zobaczę, tylko to się trochę miejsca zrobi. Było w tym jeszcze 36 cel segregacyjnych i 6 zamkniętych. A, że w tym, tutaj. Dobra, maksymalnie przebywało tutaj 302 więźniów w całym więzieniu, a minimalnie 222. Tak wyglądała ta cela na bloku D. One były większe, no ale oni nie mogli z nich wychodzić w ogóle. Tutaj możecie zobaczyć tych najbardziej znanych przestępców, którzy tutaj siedzieli. No i macie Al Capone. Dorobił się niesamowitych pieniędzy na tym, jak sprzedawał alkohol, papierosy, kiedy wprowadził prohibicję. No i inny jeszcze Machine Gun, Dog, Creepy, Carpis, Birdman, Ptasznik, to on też był znany bardzo, Bumpy,
Mickey. Al Capone, znany jako Scarface, urodził się w 1899 roku w Nowym Jorku w rodzinie włoskich imigrantów. W Chicago w czasie prohibicji szybko zdobył władzę, kontrolując przemyt alkoholu, hazard i kluby nocne. Jego gang odpowiadał m.in. za słynną masakrę w dniu świętego Walentego. W 1931 roku został skazany na 11 lat więzienia za unikanie podatków i trafił m.in. do Alcatraz. Po wyjściu z więzienia ciężko chorował na kiłę i zmarł w 1947 roku na Florydzie. No, tutaj macie to 6 cel, co wam powiedziałem, które były całkowicie zamknięte. I jeszcze na drzwi dodatkowo przymykali. I w tych celach tutaj podobno całkowicie w ciemności siedzieli. Także pomyślcie, kto to musiał być, że nie dość, że ich zamknęli do najcięższego więzienia, to jeszcze dodatkowo siedzieli po ciemku cały czas, całkowicie odizolowani. Raz w miesiącu przysługiwało im widzenie, jak tutaj siedzieli. Do tego nie mogli w ogóle rozmawiać na tematy tego, co tutaj się dzieje w więzieniu, jak są traktowani, bo przy każdym takim widzeniu zawsze siedział jakiś funkcjonariusz i przysłuchiwał się temu, co mówili. O czym rozmawiali raczej, o tak. No, tutaj w tym miejscu, gdzie teraz jestem, to była biblioteka. Alcatraz przyjmowało więźniów od 1934 roku do 1963. Zamknęli je później przez to podobno, że były warunki utrzymania tutaj były bardzo duże. Dodatkowo przez to, że wiecie, jest tutaj na wyspie, przez sól z wody, podobno szybko wszystko się eksploatowało. No i nie opłacało się po prostu utrzymywać go. Patrzcie, przy jakich okienkach odbywały się widzenia. Tutaj pewnie tylko telefon był i rozmawiali przez słuchawę. No i tak wyglądały okienka z widzeniami. Jedna osoba siedziała tu, więzień po drugiej stronie i tak było. No myślę, że jak przyjedziecie do San Francisco, to na pewno warto przyjechać, warto zobaczyć Alcatraz. No bo to jest na pewno wyjątkowe miejsce z historią i jest bardzo znane przede wszystkim. 2 filmy też były o tym miejscu nagrane. Jeden właśnie o ucieczce z Alcatraz, a drugi chyba się nazywał w ogóle Alcatraz. Chyba tak. Zaraz to jeszcze sprawdzę dokładnie. Powiem wam tak, teraz jak jest lato i my jesteśmy tutaj w środku, to jest zimno. To wyobraźcie sobie, co tu się musiało dziać, jak była zima. Na tej wyspie tutaj dookoła cały czas wieje wiatr. Mróz jak był, to musiało być naprawdę nie do wytrzymania. Pomyślcie, że to Al Capone, jak został tutaj osadzony, wsadzili go tu w 1934 roku i od razu przydzielili go do czyszczenia kibli. Jak zobaczył, co tutaj się dzieje, no to po pewnym czasie stwierdził, że stąd nie da się uciec, ale 36 osób próbowało to zrobić. 23 zostało od razu złapanych, 4 utonęło, 6 zginęło od kul strażników, a 3, których wam właśnie teraz pokażę, 3 udało się uciec. Na pewno opuścili mury więzienia i nigdy ich nie znaleźli. Był to Clarence Angin, Frank Morris i John Angin. Pomyślcie sobie, oni zrobili głowy takie, całe kukły po prostu. Głowy miały nawet włosy, oni zrobili to z te głowy zrobili z papieru toaletowego i mydła. Do tego z zakładu fryzjerskiego przemycili włosy, żeby strażnik był pewien, że to są oni. No i tam przez dziurę dokładnie zbiegli. Zaraz wam pokażę jeszcze jedno miejsce, gdzie tam widać właśnie za celami, jak to wygląda. I robili. O, tutaj jest pokazane właśnie. Zbiegli z cel do góry i na dach. Później zeszli tutaj. Zaraz pójdę pokazać wam ten korytarz, którym uciekali. I tutaj możecie ich zobaczyć. Łyżkami robili dziury.
No i to macie Clarence Anglin Williams, John Williams Anglin i Frank Lee Morris. No i tutaj jest ten tunel, którym uciekali. Tam możecie zobaczyć, jak światło idzie od tych dziur, przez które się wydostali. Dobra, teraz wam pokażę, jak wyglądała stołówka. Tutaj była kuchnia, gdzie gotowali. Tutaj co im przysługiwało na jeden posiłek. Teraz też właśnie zobaczyłem w jednym miejscu, że do zamknięcia Alcatraz przyczyniła się właśnie ta ucieczka tych dwóch braci i tego trzeciego gościa, którzy uciekli w 1962 roku, właśnie z 11 na 12 czerwca. I to podważyło właśnie tą całą wiarygodność tego Alcatraz, że z tego więzienia nie da się uciec. I miesiąc później Alcatraz zostało zamknięte. Także parę czynników spowodowało zamknięcie tego więzienia. No i też jednym z nich było to, że Alcatraz było uważane za takie, które właśnie się kojarzyło z tą brutalnością i beznadzieją, i właśnie w końcu chcieli od tego odejść i przenieśli ich wszystkich do normalnych więzień. No, tutaj są pamiątki, które sobie można kupić z Alcatraz. Tutaj jakieś figurki, jak wyglądało. Magnesy, no to magnes kupię. Piłki. Teraz Piotrek z takiego będziesz pił w domu. Ty, ale to jest naprawdę ciekawa pamiątka. Będziesz kawę z Ile to takiego kosztuje? teraz pił. Jest napisane, ile kosztuje? A, $16. Ty, no przecież Pawłowi też taki kupił. Alcatraz. Dobre? Teraz kabusia w takim i masz się słuchać poleceń. Tak jest. Popatrzcie, jakie oni wykonali te twarze. Tam widać dokładnie. Tak wyglądali? A coś takiego zrobić. Czekajcie, bo się odbija. Patrzcie, był punkt widokowy, gdzie można było sobie obserwować, co tam dzieje się w Alcatraz. To jest też ciekawe. Dzieci Alcatraz. Pomyślcie sobie, że tutaj mieszkali pracownicy więzienia razem ze swoimi rodzinami, a także z dziećmi. I w pewnym momencie było nawet 300 osób, które tu mieszkały. W takim więzieniu wyrastały sobie dzieci. Pomyślcie sobie to. Patrzcie, jaki klimacik. Jest taka mgła szarowa totalna. Wieczorne wejście na pewno jest lepsze moim zdaniem niż dzienne, ze względu na to, że macie teraz fajny klimat tego. Jest mrocznie. Nie dość, że jak przypłynęliśmy, to jeszcze była tam mgła. Teraz dodatkowo noc, wszystko tak oświetlone. Możecie zobaczyć, jak to tak wyglądało w takiej ponurej odsłonie, także naprawdę to zrobiło niesamowity efekt. 6:30, to co my przypłynęliśmy, to było ostatnie już, później się nie da wejść. Od którejś tam godziny jest właśnie te wieczorne. Ono jest droższe, tak jak wam mówiłem, ale myślę, że warto więcej zainwestować i sobie tutaj wieczorem przyjść. Dodatkowo, wiecie, są też takie, też dawali wykłady po prostu na różne tematy związane z Alcatraz. Wiadomo, po angielsku trzeba mieć raczej perfekcyjny angielski, żeby słuchać i zrozumieć tego dokładnie, ale było warto, naprawdę było warto. Tam jest Alcatraz, sorry, będzie biało, mikrofony mi padły. Dobra, wracamy jeszcze na pier 39, czyli port 39, żeby coś nagrać wieczorem. O, tutaj jakaś fajna restauracja, surferska. Byliśmy tutaj w dzień, ale chcemy zobaczyć właśnie wieczorem, jak to tutaj jest oświetlone i co się tutaj dzieje. Jest tak popularne miejsce, że wiem, że na pewno się dużo będzie działo. Baba Gam, shrimp, bardzo polecam. Przepyszne krewetki. Szczególnie w panierce kokosowej. Pychota. Małe pączki takie robią. Amerykańskie. Jadłem je chyba tylko, nie wiem, raz w życiu. Sklep kowbojski. Powiem wam, że Teksasu naprawdę nie mogę się doczekać. Jeśli nie widzieliście jeszcze wczorajszego odcinka,
problemie bezdomności, narkomanii i tak dalej, właśnie tutaj w San Francisco, to myślę, że warto sprawdzić. Patrzcie, jakie skarpetki wymyślili. Co się trzymają za rączki. 2 magnesy. To by było na tyle. Idziemy zobaczyć jeszcze na Lwy Morskie? Tutaj bokiem się chodzi. Biją się. Ale mgła to jest naprawdę taka, że szok. Powiem wam, że to był świetny dzień. I zobaczyliśmy tą gorszą stronę tego miasta i lepszą, ładniejszą zdecydowanie. I to Alcatraz. Naprawdę super. Jutro czeka nas też dużo fajnych miejsc do zobaczenia i do pokazania wam. Siemanko. Siemka. Podróż po Ameryce, dzień 5. Dokładnie tak, 5. Ale to leci. Przed wami, no jeszcze troszkę wam teraz pokażemy. I później będzie jeszcze jeden odcinek ciekawy z San Francisco, a później lecimy do Los Angeles i wielkimi krokami zbliżamy się do festiwalu Burning Man. Nie możemy się doczekać, serio. Naprawdę. To, co wam tam pokażemy, co tam się wyprawia i w ogóle jak ten świat wygląda, Nie ma bardziej crazy miejsca na ziemi niż Burning Man. chyba nie. Dlatego wam to bardzo chętnie pokażemy. A teraz zrobię wam krótką polecajkę. Śniadania tu są tak pyszne. Macie godzinę otwarcia. Bardzo warto. Tylko musicie wiedzieć, że to od razu jest przy... jak się nazywa ta dzielnica? Tenderloin. Tutaj już się zaczyna. Ale bardzo warto. Dobra, moi drodzy. Idziemy dzisiaj na tramwaj, na którym mieliśmy iść wczoraj, ale mówimy nie, godziny szczyt, o, dzisiaj jest jeszcze gorzej. Wiecie co? Prawdopodobnie w tym odcinku i podczas tej podróży po San Francisco nie przejedziemy się tym tramwajem, chyba że znajdziemy w innym miejscu jeszcze, bo dzisiaj jest kolejka z 2 razy dłuższa niż wczoraj była. Także idziemy szukać autobusu hop on, hop off i pojedziemy troszkę po San Francisco. Mamy dzisiaj piękny dzień, także trzeba z niego korzystać w 100%. Nie no dobrze, że wczoraj nie poszliśmy w godzinach szczytu, Nie, żeby bardzo dzisiaj dobrze. przyjść w jeszcze bardziej godzinach szczytu. I jeszcze dzisiaj jest sobota, to już w ogóle. A, nie, no, jesteśmy po co iść w dni robocze, jak można przyjść w weekend, nie? No właśnie. Przecież to jest logiczne, że będzie 10 razy tyle ludzi, jak co powinno być, ale trudno, no. Tu jeszcze w innych miejscach też jeżdżą te tramwaje, bo widzieliśmy, także pójdziemy po prostu może gdzieś w innym miejscu nam się uda złapać. Albo spróbujemy na to właśnie, ciekawe czy każdy jedzie do góry i w dół. Bo może jadą do góry i wysiadają, albo zjeżdżają, bo tak by jechali tylko do góry i wysiadali, to można by było na górze wsiąść i zjechać na dół. No dobra, coś Spróbujemy. wymyślimy, no. Idziemy szukać tego autobusu, bo to jest najważniejsze teraz. O, dzisiaj wam mogę powiedzieć, pokazać, jak to się fajnie obraca. Bo wczoraj nie zdążyłem. Zobaczcie, wjeżdża na taką platformę i cyk, pomagają mu się odwrócić. I cyk, jedzie sobie do góry. Ciągnięty linką. Znaczy liną bardziej. Do tego Union Square. A, to się kręci i gra muzyczka. Francisco. My jesteśmy mocne asy. Trzeci odcinek zaraz będzie z San Francisco nagrywany, a dalej nie widzieliśmy najbardziej popularnej Tak jest. rzeczy w tym mieście, czyli Golden Bridge. Ale spokojnie, zobaczymy. Widziałem. No. Nie no, pojedziemy tam, znajdziemy autobus i tam pojedziemy sobie autobusem. Ja powiedziałem w ogóle, to jest, wiecie, najszybsze zwiedzanie, nie najszybsze zwiedzanie. No w sumie najszybsze, no. Skoro mamy tylko 6 godzin na to jeszcze odwiedzimy miejsca, które nie widzieliśmy. Ale tak naprawdę z tych, które chcę jeszcze zobaczyć, to jest tylko most. Ja też, Bo tak to samo. poza tym Alcatraz to było moje największe marzenie, Tak. żeby tu zobaczyć. Zobaczyliśmy ten Pier I bardzo warto. 39, to Pier było 39 fajne. też świetny. Tenderloin dzielnicy. Tenderloin, ale to tam sobie mieszkamy, to wiecie. Tak. A co tam? A co? A co tam, takie wiecie, sami swoi. No, także to zobaczyli. No wszystko, co chcieliśmy praktycznie zobaczyć, jeszcze tylko most. I także w dodatkowym odcinku zobaczymy ekstra rzeczy, które może nie wiedzieliśmy, że są, albo nam nie zależało, żeby je zobaczyć. Na pewno. Ale na pewno warto je zobaczyć, także
Super. Piękny budynek, co to jest? Walls Fargo. Oho. Komuś się odkleiło i krzyczy. Zdarza się. Dobra, jednak zmiana planu. Nie będzie kolejnego odcinka, tylko w tym wam pokażemy jeszcze wszystko, co mamy do pokazania. Czekamy właśnie przystanku, gdzie się odjeżdża tym hop on, hop off tym autobusem. Ale coś ciężko nam to idzie. Dobra, sukces. Znaleźliśmy ziomków, którzy sprzedają bilety, ale koleja jest niezła. Ciekawe, czy się załapiemy do autobusu w ogóle. O, ale tego jak wykręca. Oj, oj, oj. Miał, że to będzie szczał. No wiadomo. Musiał się wylać na murek przy ludziach. No, podjechał autobus, ale jednak rezygnujemy ze względu na to, że $49 od osoby by trzeba było zapłacić, a my tak naprawdę chcemy pojechać w 2, maksymalnie 3 miejsca. To dużo taniej też Uber wyniesie. Także bez sensu by było brać ten autobus. Czy zobaczymy, ile wyniesie Zobaczymy, Uber? no zobacz, ile kosztuje. Chodź, zejdziemy z przejścia. Zaraz zobaczymy, ile kosztuje. A, i to w ogóle jest tyle ludzi, patrz, bo myśmy to nawet nie wsiedli. No, Patrzcie, ile ludzi jest. A jeszcze tu taka kolejka dość spora. Wiecie, ogólnie to możecie też sobie wykupić na 48 godzin. Wtedy macie spokojne takie zwiedzanko, że jeśli gdzieś jest za duża kolejka, posiedzicie 15 minut dłużej, nic się nie stanie. No ale mamy ograniczony ten czas dzisiaj, także szkoda nam go marnować na siedzenie w kolejkach. No i tutaj mamy Golden Bridge, który jest za mgłą. Tutaj Golden Bridge, a tam możecie zobaczyć Alcatraz. Ale nie fart. W ogóle tego mostu nie widać, jest taka mgła. W całym mieście piękna pogoda. Przyjechaliśmy tutaj, taka mgła, że szok. No ale cóż, trudno. Nagramy to, co jest. Też czytałem o tym, że oni specjalnie ten most pomalowali na taki kolor, żeby ładnie wyglądało razem z tą mgłą, tak wiecie, jak ona owija go. Czy jakoś tak. Nie wiem, jak to powiedzieć. Byłem blisko. Miałem powiedzieć, spowija. Mgła spowija most, a nie owija. Musicie sobie wyobrazić resztę tego mostu. A może Grzesiu wstaw zdjęcie. Nie ma innego wyjścia. Ala, jak ci się podobał most? oko. Kurczę, że go całego nie widać. Ale jeśli o tej godzinie widać, a jest 12, to później już by go na pewno nie było widać w ogóle. No to chodź, jedziemy ze ścieżki, ale przecież to nie ma reguły tak naprawdę. No raz trafisz tak. No tak. Ej, patrzcie, jakie to jest fajne. 33, 4, 5. Aha, i tutaj czekajcie, tutaj będzie dalej chyba. Czekajcie, 5 był, 6, 7, 6 i maj, 27 maja. 37, most gotowy. Patrzcie to. Dobra, przyjechaliśmy teraz na dzielnicę, w której rozpoczął się ruch hipisowski. To właśnie stąd, z San Francisco, wzięli się hipisi. Moi drodzy, właśnie ta dzielnica, czyli Haight-Ashbury, nie wiem, czy dobrze wypowiadam, jest taką kolebką życia hipisowskiego. Tu powstał ten ruch hipisowski dokładnie w latach 65-66. Zaczęło się tutaj to tworzyć, zaczęło coraz więcej tych hipisów napływać tutaj do tego miasta, akurat do San Francisco. W 67 mieli Lato Miłości, gdzie ponad 100 000 ludzi właśnie tutaj przybyło. No ale wtedy też zaczęło się to psuć, bo wcześniej ci hipici, wiecie, pali sobie trawkę, jedli kwasy, a później zaczęło się to już troszkę zmieniać, że zaczęli brać heroinę, zaczęli brać twarde narkotyki i wielu bezdomnych. No i po prostu zaczęło się dzieć bardzo źle już w tym mieście. Hipsi przede wszystkim chcieli żyć miłością, promowali peace and love, protestowali przeciwko wojnie w Wietnamie, przeciwko materializmowi, przeciwko rasizmowi też, dokładnie. Były te dzieci kwiaty, make love not worry, tak to właśnie wyglądało. O, tam dalej się jeszcze więcej dzieje, takich kolorowych rzeczy właśnie związanych. Nawet jest Hippie Thai sklep. No, idziemy tu dalej zobaczyć. Kolorowo wszędzie. Love and peace, moi drodzy. Hippie Thai street food. O, fajne. Fajna dzielnica na pewno, żeby też odwiedzić. Fajnie, że tu przyjechaliśmy.
O, to taki mocny właśnie. To jest właśnie ten hippie style. Kolory, kwiaty w włosach i psychodeliki. Tak mniej więcej to wyglądało. Patrzcie, tutaj też jest make love, not war. No problem. Coś tam się odwala. No. Patrz, jaki kolorowy sklep. O kurde, nałóż to. Też fajny sklep. Good Palace. Taki Volkswagen, przerobiona kampera, marzenie. I właśnie taka trasa po Ameryce takim czymś. To już by było na maksa amerykańskie. To jest naprawdę miejsce, które warto odwiedzić. Zauważ, że on nam nawet nie polecił tego zobaczyć. Ten pan, co mówił o takich najpopularniejszych atrakcjach. No bo nie wyglądamy jak hipisi. Patrz, jaki ten sklep. Jakie nogi na górze, widziałeś? O właśnie, to będzie to, 67, ten Summer of Love, lato miłości. No i potem ten ruch zaczął upadać. Przyjechaliśmy do Pier 39, ale tylko dlatego tu jesteśmy, bo idziemy tam dalej, gdzie jest Fisherman, bo dostaliśmy polecajkę, żeby zjeść sobie tutaj, co to jest? Lobster sandwich, czyli Lobster sandwich, dokładnie. z komarem, tak? Kanapka. Tak, także idziemy spróbować. Everybody watching, everybody, he's gonna twist his shoulder. Everybody clap, go all out with it, do all out with it. Ladies and gentlemen, everybody watching. Jesteśmy w dobrym miejscu, ale to chyba to. Zamówiliśmy sobie, zaraz wam pokażę. Podobno przepyszne. Dobra, kończymy tego vloga. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Mam nadzieję, że filmy z San Francisco wam się podobało. Sobie idą pięknie, także dziękuję wam bardzo. Dziękuję, że wspieracie mnie w tym moim wyzwaniu, które sobie dałem, czyli w drodze do 1 miliona. Jeśli jeszcze tego nie robisz, kliknij subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie. I chciałbym tylko przypomnieć, że już za 2, może 3 dni, z tego co wiem, będą wysyłane książki, moja ucieczka, także jeśli ktoś jeszcze nie ma, polecam serdecznie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Pa!